na co liczyć. Są jakby na samym środku tego bajorka i żeby tam dojść, to trzeba by było wejść w centrum tego rezerwatu, które jest odcięte dla zwykłych ludków. Także muszę ich poszukać gdzie indziej. Jestem w Elcze. Strasznie ciężko było znaleźć jakiś parking, ale się udało. Krążyłem chyba z 20 minut, jak nie lepiej. Nie wiem nawet od czego zacząć. Obchód tutejszy, wiem jedno. Dzisiaj jestem na różowo, bo miałem nadzieję spotkać jakieś flamingi, ale nie wyszło. Były za daleko, nie było ich widać. O wow, okej. Jestem trochę w szoku tego miejsca, bo nawet jak już krążyłem samochodem i objeżdżałem, to się trochę zdziwiłem, jak jest tutaj pięknie, jakie to jest duże, nie? Bo ogólnie rzecz biorąc, patrząc na mapę, to się wydaje, że to będzie dość... Chciałem się wrócić, auto zamknąć. Się wydaje, że to będzie dość mała mieścina, a tymczasem, kiedy już tu się człowiek pojawił, to się okazuje, że jest ogromna i z fajną infrastrukturą rozłożoną na każdą możliwą stronę. Też coś, co jest na plus, bo niestety tego za dużo nie widuję. Trawa. Jest trawa. W wielu miejscach niestety ta ziemia jest tak wypalona, że taka trochę wyjałowiona i tej trawy nie ma. A tutaj jest. Więc ogólnie rzecz biorąc, w tamtą stronę jest centrum. To całe już jest centrum, jak sądzę. Ale ja pójdę w zupełnie przeciwnym kierunku. Na zamki i park na razie. No z takiej przyczyny, że w tą stronę i tak będę wracał do samochodu. Ale z mostu też są fest widoki. Z drugiej strony no nie będzie widać. Może postaram się w drodze powrotnej drugą stroną mostu przejść. To wtedy coś tam pokażę. Miała być dzisiaj kiepska pogoda, a się okazuje, że jest zarąbista. Zaraz gdzieś zajść na jakąś kawo śniadanie. Dzisiaj długo spałem jak zabity. Miałem wstać wcześnie rano i jechać tutaj, ale zabrakło mi sił po prostu, żeby się podnieść. Czy to będzie wejście? Chyba tak, skoro jest otwarte.
Tutaj nie można. Okej. Ała. No nic, przejdę się dookoła. Ała. Mało se kostki nie skręciłem. Okej, okazuje się, że ten budynek to jest jakieś muzeum. Tak ogólnie rzecz biorąc. De la Virgen de la Asunción, patrona de Elche. Museu de la Mare de Deu de El Asumpcja. No, prawdę mówiąc, mnie muzeum dzisiaj nie interesuje. Już w jednym byłem. O, widzę, równają drzewka tam na górze. Mnie tak muzeum dzisiaj nie interesuje za mocno. Już byłem wcześniej w innym. Kurde, nie wiem jak ja to rozegram. Z założenia przyjeżdżając tutaj myślałem, że to jest malutka mieścina i że ja tu spędzę raptem, nie wiem, maksymalnie do godziny. A ja już na samym parkingu 20 czy 30 minut straciłem. A widząc teraz jeszcze rozmiar i rozmach tego miejsca, myślę, że to będzie nierealne, żeby troszeczkę się tu przejść zaledwie w ciągu godziny. No nic. Zobaczymy jak to wyjdzie. Najwyżej troszeczkę mi się zmienią terminy i pomysły. Nie muszę iść ściśle według planu. W końcu to wakacje. Przyjemne z pożytecznym, jak to się mówi. Zaszedłem sobie na kawkę tam z tyłu. Całkiem smacznie. Chociaż muszę przyznać, że o wiele smaczniejsza kawa była akurat w Torrevieja. Tam na razie mi najsmaczniejszą kawę podali. Z kremem, ze wszystkim, z posypką, z ziarnami prawdziwej kawy na górze. Co było całkiem smakowite. Wchodzę już do tego parku. Z tego co widzę jest dość obszerny. I przede wszystkim góruje w nim ilość palm. Są wszędzie palmy i jeszcze więcej palm. I tak. Ostatnio mówiłem, że duże drzewo kaktusowe widziałem, ale te to już bije rekordy. Na razie chyba największe jakie widziałem. Że to się trzyma. To nawet nie ma aż takiej grubej dolnej sfery tej podtrzymującej. Ale twarda jak pień. Ładny i relaksujący park. Dużo ptaków słychać w tle. Czyściutko się wydaje. To też dość ciekawa rzecz. Jedna z niewielu palm, która rozłożyła się na kilka stron. W tym przypadku jest aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych odnóg tej palmy. Pójdę z drugiej strony trochę, bo nie chcę pod słońce. Nie jest za wysoka, ale sam fakt, że się tak rozrasta na boki, jest ciekawy. Tu też ciekawa miejscowa. Jest dużo roślin, ale nie tylko, bo są wzdłuż wysadzone różne kwiaty.
A u góry z kolei drzewka pomarańczowe wszędzie. I drzewka cytrynowe z tego co widzę, bo na tych cytrynka rośnie. No właśnie. Także zamiast do sklepu to znaleźć drzewo i można sobie pojeść. Bo podejrzewam, że są normalne, jadalne. No co z nimi miałoby być niby dziwnego? Żadnych udziwień pewnie. Mam nadzieję, że dobrze kamerą celowałem. A to różnie bywa. Ja sobie dzisiaj skręcę nogę. Tak jak wczoraj miałem dzień przejęzyczeń. Non-stop jakieś słowa nie tak mówiłem, mieszałem i angielski i polski. Tak dzisiaj mam jakiś dzień potknięć. No ale coś za coś. Musi być trochę takich utrudnień w życiu, wyzwań, żeby móc docenić, kiedy jest dobrze. To jest bardzo powszechne i to jest symbol władzy często. Mianowicie szyszka, pine cone. Prawdopodobnie powiązany też z pewną częścią w głowie o nazwie pineal gland. Nie wiem nawet jak to się tłumaczy na polski, więc mnie nie pytajcie. Szyszynka chyba, jak dobrze pamiętam. Nie wiem kim był ten pan, ale sam fakt, że jest otoczony tymi dwoma już mi z góry sugeruje, że bardzo prawdopodobne jest, że należał do masonerii. Czy tak jest? Nie wiem, ale jest to bardzo prawdopodobne, bo jednak ta gromadka ludzi
jeśli można tak powiedzieć, gromadka, bo to jest naprawdę liczebna grupa, ma to do siebie, że zostawiają swoje symbole w różnych miejscach jako jakąś tam formę podpisu. O, tu też nie zabrakło miejsc do ćwiczeń. Nie żałują takich rzeczy. Dobra. A tu widzę jakąś ciekawą kopułę. Kształt budynku jest ciekawy. Niestety drzwi są zamknięte. Cokolwiek jest w środku, nie sprawdzę. Ale ogród jest przepiękny. Widać, że dbają. Troszeczkę mi się kojarzy w jakimś stopniu z Pałacem Branickich w Białymstoku. Tam też są przed pałacem takie ładne ogrody. Pięknie poprzycinane i zadbane. Trochę zwierzaków różnych. Już te widzieliśmy. Cześć mały. Parka sobie śpi. Uchowały się pod palmą. U spodu zaczyna się jak palma, ale ma liście dość nietypowe, bardziej jak jakiś aloe vera albo coś w tym stylu. Nie wiem, czy to jest początkowe stadium palmy po prostu, co jest bardzo prawdopodobne, ale też ciekawe jest, no. Jest dużo takich bajorek fajnych. Bez zwierząt, trochę puste. Ale tak, żeby rzucić okiem, są spoko. Bardzo duży jest ten park. Ogólnie on się ciągnie... No jest przecięty chyba jeszcze 2 ulicami, a przynajmniej na 100% jedną, bo musiałem ją przejść. I to taka dwupasmówka w 2 strony. I jak za nią przejdziesz, to dalej masz dalszy ciąg parku. Także jest naprawdę duży. Dobrze zadbany, a dla fanów słońca i palm jak znalazł, żeby pospacerować, a przy okazji nie dać się spalić słońcu za mocno. Też z kilku miejsc jest ładny widok na miasto, a przynajmniej na jego niektóre części. Od innej strony wszedłem. Tutaj jest całkiem ładny widok na fontanienki. Kolejny bardzo fajny kwiat. Z daleka wyglądał jak jakiś ptak koliber lub coś w tym stylu. Tu by były jego skrzydła. Ta część to głowa, a tutaj jego dziób.
Tutaj domek dla gołębi specjalnie. Z różnymi wydrążonymi miejscami dla nich na gniazdo i domek. One są u siebie. Teraz to ja jestem na ich terytorium. Może mnie nie osrają z góry. Idę coś do jedzonka poszukać. Za mną jest jeden jakiś rodzaj budynku a la zameczek, który już wcześniej pokazywałem, ale nie można wejść. Tam gdzieś jest Castle del Maria. No ale też był zamknięty z tego co widziałem. Mam jakiegoś pecha do tych zamków. Wszystkie albo zamknięte, albo w remoncie. Chociaż czekaj, ten Castle del Maria to chyba muzeum było. To może on nie jest zamknięty. Ale ja i tak ruszam po jakieś jedzenie. Będę teraz szedł z drugiej strony tamtego mostu. Także zrobię rzut na bok, zobaczymy jak to z drugiej strony wygląda. Se lo llevaron, Widzę, że jest więcej tych mostów, bo jest też jakiś tam po tamtej stronie. I po drugiej stronie też jest. W drugą stronę był ładniejszy widok, bo widać pasmo gór w tle. Co moim zdaniem fajniej wygląda. To jakiś kanał ogólnie chyba jest, którym woda ma płynąć. Tylko coś mało tej wody. Może za sucho. Elche jest naprawdę duże. Jak mi się wszystko dobrze zgra, to uderzę też na Walencję. Jakoś tak za 2 dni może. I podejrzewam, że tam to się zagubię. Bo Walencja jest o wiele, wiele większa. Aczkolwiek tam będę jechał w bardzo konkretne miejsce, w którym na pewno dużo godzin spędzę. Więc też nie będzie tak, że będę po całej Walencji biegał i latał. No, zwyczajnie nie będę miał na to czasu, czy tego chcę, czy nie. No chyba, że sobie gdzieś przenocuję i drugi dzień poświęcę dalej na głębsze zwiedzanie, ale wątpię. Wątpię, ponieważ mi bardziej zależy, żeby przejechać się po tych różnych przybrzeżnych coastal towns. Przybrzeżne miasteczka, na coś w tym rodzaju. I bardziej mi na tym zależy. Walencja to dla mnie taki bonus po prostu. Do Walencji to raczej pojadę osobno z nastawieniem, że jadę tylko i wyłącznie konkretnie do Walencji. Ale w jakim terminie to się stanie, to jeszcze nie wiem. Bardzo dużo tutaj jest budynków wysokich. Budynki, sklepy i tak dalej. Centrum się wydaje dość fajnie busy. No, jak ktoś lubi takie bardziej miastowe życie, ale z domieszką roślinności, ładnych parków, to myślę, że Elche to jest dobry wybór. I jeżeli jesteś mobilna, jakiś samochód wchodzi w grę czy skuter, to bez problemu można sobie pojechać do jakiegoś sąsiedniego miasta. Tak naprawdę od Elche do na przykład
Alicante nie jest tak daleko, może 30 do 40 minut jazdy autem. Także całkiem dobrze. O, ładny wzór. Nie wiem, co to za budynek. Idę sobie go obejdę. Dużo jest takiego łażenia i zwiedzania. Naprawdę super by było, jakbym miał jakieś rolki. To by był inny level zwiedzania. Nie rower, właśnie rolki. To by było o wiele ciekawsze dla mnie. Tylko musiałbym ze sobą buty na zmianę mieć. No bo wiadomo, i zamknięte. Wszystko jest zamknięte. Jak idzie o te takie budynki, jakieś właśnie większe kościoły, świątynie, zamki, nie wiem, mają jakąś fazę teraz, że wszystko jest pozamykane. Tu jest, że niby jest otwarte od 9:30, a może nie, może to jest rozpiska, kiedy jest msza i tym podobne. Verano, cokolwiek to znaczy, jest o 20, Invierno o 19. No i coś o 9:30, czyli totalnie nie te godziny, co ja jestem. No nic, podzieliłem się trochę widokiem i ja zmykam i pomykam. Idę coś zjem i zapewne ruszam dalej, bo naprawdę nie chcę całego dnia spędzić w Elche. Jest naprawdę ładne miejsce, ale no nie chcę po prostu tu całego dnia przesiedzieć. Może innym razem. Także ciao.